Spadek o 1/4 wartości dywidendowego arystokraty i to dosłownie w trakcie jednej sesji giełdowej brzmi zbyt pięknie, aby to było prawdziwe. A jednak jest. Poszukamy jednak odpowiedzi na pytanie, czy powód, jaki kryje się za tymi spadkami jest szansą stulecia, czy pułapką. Z tą szansą stulecia też nie przesadzam, bo ostatni tak duży jednodniowy spadek spółka odnotowała w trakcie wielkiego kryzysu w USA w 1929 roku. Prześwietlmy zatem spółkę Archer Daniels Midland i zastanówmy się, czy warto brać w tym udział. Ponieważ analizy spółek zostały przez Was najcieplej przyjęte na tym kanale, planuję skupić się na tym kontencie, wprowadzając pewną stałą strukturę. Wszystkie analizy spółek będziemy rozpatrywać w kontekście 5 zagadnień, które teraz widzicie na ekranie. Chodzi też o to, żebyście na koniec każdego odcinka mieli pewną skwantyfikowaną odpowiedź na pytanie, czy spółka jest warta Waszych pieniędzy. Każda firma będzie mogła otrzymać ocenę w skali od 0 do 5, w zależności od tego, ile kryteriów postawionych przed nią zostało spełnionych. W ten sposób będziemy poszukiwali akcji, których zakup pozwoli nam na osiąganie 20% zwrotu średniorocznie. To słowem wstępu, dla tych co nie znają bliżej Archer Daniels Midland, w kilku słowach powiem, czym ta firma się zajmuje. Pamiętajcie, że nie ma nic gorszego niż kupowanie biznesu, którego nie rozumiemy i nie wiemy, w których sytuacjach on zarabia, a w których traci. ADM to stosunkowo mało znana firma, która odgrywa kluczową rolę w globalnych dostawach żywności. Spółka kupuje plony od rolników, takie jak ziarna zbóż czy rośliny oleiste, przerabia je następnie na produkty używane w napojach, nutraceutykach, w paszy dla zwierząt czy stosowanych jako paliwo silnikowe. Firma jest też traderem towarowym, a zatem część kupionego i nieprzetworzonego surowca odsprzedaje po prostu dalej z narzuceniem swojej marży. W trakcie ostatnich 5 dekad ADM wyrósł na giganta dzięki wpływaniu na politykę. Zacytuję Wam krótki fragment książki Świat na sprzedaż, który najlepiej przybliży Wam to, w jakich warunkach firma wzniosła się na szczyty biznesu związanego z surowcami. ADM było średniej wielkości przetwórcą zboża o niewielkim znaczeniu, dopóki w 1970 roku jego prezesem nie został Dwayne Andreas, pracujący przedtem w Cargillu. Kiedy stanął u steru ADM, zaczął wykorzystywać swoje koneksje polityczne do lobbowania na rzecz etanolu. Pod rządami Andreasa ADM lobbowało polityków, którzy opowiadali się za ulgami podatkowymi i gwarancjami kredytowymi dla przemysłu etanolowego. ADM dotarło nawet do samego prezydenta. Andreas osobiście dostarczył $100,000 w gotówce sekretarzowi Richarda Nixona. Stało się to w 1971 roku. Rok przed tym, jak takie anonimowe datki na kampanię wyborczą stały się nielegalne. Lobbying Andreasa się opłacił. Rząd USA wprowadził ulgi podatkowe na mieszanie etanolu z benzyną, nałożył cła na zagranicznych dostawców etanolu i zaoferował gwarancje kredytowe na budowę zakładów produkujących etanol. Największym beneficjentem rządowej pomocy okazało się samo ADM, które w połowie lat 90. odpowiadało za prawie 80% produkcji etanolu z kukurydzy w USA. Do swojego przejścia na emeryturę pod koniec lat 90. Andreas przekształcił ADM w rolniczego giganta zajmującego się przetwórstwem i produkcją etanolu oraz handlem nim i mieniącego się supermarketem dla świata. Pamiętajcie też, że akcje ADM, jak i tysiące innych spółek oraz ETF-ów możecie kupić bez prowizji u partnera tego odcinka i kanału, czyli XTB. Tym bardziej zachęcam do korzystania z XTB, ponieważ broker zapowiedział, że w trzecim kwartale 2024 umożliwi oszczędzanie na rachunkach IKE i IGZE. Gdy już poznam dokładną ofertę, pewnie sam będę przenosił swoje konto IKE do XTB, żeby mieć wreszcie konto emerytalne z prostym i przejrzystym interfejsem. W opisie filmu macie link, za pomocą którego możecie założyć konto maklerskie. Przechodzimy płynnie do analizy pierwszego kryterium, jakim jest systematyczny i wysoki wzrost przychodów i zysków. Już na pierwszy rzut oka widzimy, że nie jest to biznes stale rosnący, a charakteryzujący się dużą cyklicznością. Jeśli chodzi o spółki związane z rynkiem surowcowym, to zmienność jest nieodłączną ich cechą, nawet jeśli patrzymy na najbardziej znane i lubiane spółki takie jak Rio Tinto czy BHP Billiton. Zysk netto ADM również przybiera nieregularną formę. Spółka mniej więcej utrzymuje podobną marżę na przestrzeni lat, więc gdy rosną przychody, rośnie też zysk netto,
Gdy przychody spadają, odbija się to na końcowym wyniku po odjęciu kosztów. A zatem w pierwszym kryterium spółka otrzymuje 0 punktu. Idąc dalej, prześwietlmy finanse i wycenę spółki. Patrząc na najprostszy wskaźnik cena do zysku wynoszący 7,25, moglibyśmy powiedzieć, że spółka jest tania. Na przestrzeni ostatnich 13 lat mediana tego wskaźnika wynosiła około 15,5. Pamiętajmy jednak, że spółka odnotowała rekordowe zyski w ostatnich kwartałach, co było związane ze wzrostem cen na rynku surowców rolnych. Ceny pszenicy i kukurydzy swoje maksima mają już za sobą, więc prognozuję, że zyski spadną, a tym samym wskaźnik cena do zysku wróci do swojej wieloletniej średniej. Podobnie jest ze wskaźnikiem Enterprise Value to EBITDA wynoszący 5,57. On też się odnosi do historii, która w najbliższym czasie się nie powtórzy. Popularny wskaźnik cena do wartości księgowej wynosi 1,18, co jest neutralną wartością dla ADM w porównaniu z historycznym odczytem tego wskaźnika. Wskaźnik zadłużenia Debt to Equity wynoszący 38% jest na bardzo bezpiecznym poziomie. Bardzo nieregularnie generowany free cash flow skłania mnie do myślenia, że spółka nie jest zbyt przewidywalna. Porównałbym ją pod tym względem z innym dywidendowym arystokratą, Coca-Colą, która mniejsze bądź większe, ale zawsze, każdego roku generuje wolne przepływy pieniężne. Porównajcie sobie jasno-niebieskie słupki na obu wykresach. Na plus w tej spółce oceniam niższy wskaźnik rotacji należności, wynoszący 21 dni, w porównaniu do wskaźnika rotacji zobowiązań, który wynosi 25 dni. Oznacza to, że spółka kredytuje się u swoich kontrahentów i używa ich gotówki do rolowania bieżących transakcji handlowych. Żeby Wam dobrze zobrazować, o co chodzi, podam prosty przykład Biedronki. Biedronka kupuje jogurt od spółdzielni mleczarskiej z 60-dniowym terminem zapłaty, a de facto sprzedaje go konsumentowi w sklepie już po 4 dniach. Dzięki temu sklep może wielokrotnie obrócić pieniędzmi swoich kontrahentów, na co zostaje mu jeszcze 56 dni. Gdyby było na odwrót, że Biedronka płaci spółdzielni mleczarskiej w terminie 4 dni, a jogurt sprzedaje się dopiero po 60 dniach, to sklep musiałby najprawdopodobniej skorzystać z kredytu bankowego, który jest drogi, albo ewentualnie zatrzymać część zysków z poprzednich lat po to, by się nimi posiłkować. Bardzo lubię firmy, które płacą za swoje zobowiązania w dłuższym terminie niż spływają im należności. Wskaźnik ROE wynoszący 16% i wskaźnik ROIC wynoszący 7% oceniam za w miarę pozytywne. Gwoździem do trumny jest dla mnie jednak szorująca pod dnie marża netto wynosząca 4%, a to i tak jest wysoka wartość jak dla tej spółki na przestrzeni ostatnich 14 lat. Tak niska marżowość biznesu daje niewielkie pole na jakiekolwiek błędy. Porównując to do takich biznesów jak analizowany na tym kanale tekst, czy jakościowe spółki Mastercard i Visa, charakteryzujące się marżowością na poziomie około 50%, dawałyby mi większe poczucie spokoju. Praca na tak małej marży to chodzenie po sznurku nad przepaścią i to jest mój główny zarzut do tej spółki. Niemniej podsumowując obszar finansów, uznałbym tę spółkę za zdrową i na ten moment tanio wycenianą. Nie jest nadmiernie zadłużona, niska marża jest charakterystyczna dla tego sektora. Moje obawy budzi ten nieregularny free cash flow. Z drugiej strony z pozytywów muszę uznać, że przez ostatnią dekadę ADM ani razu nie odnotowało straty, to dobrze świadczy o spółce z cyklicznego sektora, jakim są surowce. Ostatni spadek notowań o 20 kilka procent mógł sprawić, że dla niektórych inwestorów spółka będzie ciekawym podmiotem pod względem fundamentalnym. Przyznajmy w tym zakresie punkt dla tej spółki. Zbadajmy teraz, w jaki sposób ta gigantyczna korporacja z sektora agrobiznesu zbudowała swoje imperium, tworząc wokół siebie coś, co określa się mianem biznesowej fosy. Czym jest ta fosa? To zbiór unikalnych przewag, które pozwalają firmie utrzymać się na szczycie, broniąc się przed konkurencją i zapewniając długoterminową stabilność zysków. Archer Daniels Midland, będąc częścią oligopolu zwanego ABCD wraz z Bunge, Cargill i Louis Dreyfus, jest kluczowym graczem w globalnej szachownicy handlu rolnego. Ich działalność, podobnie jak ruchy potęg na arenie międzynarodowej, wpływają na równowagę i dystrybucję zasobów rolnych.
będąc elementem większej gry o wpływy, bezpieczeństwo żywnościowe i stabilność gospodarczą. To właśnie w takich firmach ujawnia się ukryta siła globalnych łańcuchów dostaw, które są niczym krwiobieg światowej ekonomii, niezwykle ważne dla podtrzymania stabilności i dobrobytu narodów. Spójrzcie na Rosję. Pomimo tak dotkliwych sankcji są w stanie utrzymać swoją gospodarkę na powierzchni. A to dzięki temu, że mają namacalne asety, które stanowią trzon świata handlu. Chodzi oczywiście o surowce naturalne, od surowców przemysłowych i energetycznych po surowce rolne. Temat fosy zacznijmy w takim razie od lobbingu. Nie jest tajemnicą, że ADM skutecznie wpływa na kształtowanie polityki i regulacji prawnych. Jest taki stary raport think tanku Cato Institute, który mówi, że ADM dzięki Federalnej Ochronie Krajowego Przemysłu Cukrowniczego, dopłatom do etanolu, subsydiowanemu eksportowi zboża i innym programom, spółka kosztowała amerykańską gospodarkę miliardy dolarów od 1980 roku i pośrednio kosztowała Amerykanów dziesiątki miliardów dolarów w wyższych cenach i w wyższych podatkach. Ta zdolność do manewrowania w labiryncie globalnej polityki nie tylko zabezpiecza interesy firmy, ale również kreuje środowisko, w którym trudno o równorzędną konkurencję. To pierwszy element naszej biznesowej fosy. Następnie omówimy flotę transportową. W świecie, gdzie czas to pieniądz, a logistyka stanowi kręgosłup handlu, ADM wypracowała sobie niezrównaną pozycję. Ich flota umożliwia sprawne dostarczanie surowców i produktów, co w praktyce oznacza nie tylko oszczędności, ale i przewagę w szybkości reakcji na zmieniające się warunki rynkowe. Spółka posiada około 1800 barek, 10 000 wagonów kolejowych, 240 samochodów ciężarowych, 1200 przyczep, 120 łodzi i 3 statki oceaniczne. Oraz dzierżawi w ramach leasingu operacyjnego około 700 barek, 20 000 wagonów kolejowych, 380 samochodów ciężarowych, 500 przyczep, 22 łodzie i 24 statki oceaniczne. Skala działalności ADM jest kolejnym bastionem. Firma działając na ogromną skalę osiąga efekty, o których mniejsi gracze mogą tylko pomarzyć. To nie tylko kwestia zasobów, ale również zdolności do negocjowania lepszych warunków, co przekłada się na niższe koszty i większą elastyczność. Jeśli przychodzi do Was gigant i mówi, że chce zakontraktować całe Wasze zbiory, to oczywiste, że jako rolnik będziecie musieli dać dobrą zniżkę. Oprócz wspomnianych już elementów, ADM aktywnie poszerza swoje imperium poprzez przejmowanie innych podmiotów, co dodatkowo cementuje jej pozycję na rynku. Strategia ta pozwala nie tylko na szybszą ekspansję na nowe segmenty rynku, ale również na integrację nowych technologii i rozszerzenie portfela produktów. Jako przykład możemy przytoczyć przejęcie White Flavors w 2014 roku, jednego z wiodących na świecie dostawców naturalnych składników do żywności i napojów. Ta akwizycja otworzyła dla ADM drzwi do szybko rozwijającego się rynku składników naturalnych i funkcjonalnych, wzmacniając jej pozycję w sektorze żywności i napojów. W obszarze biznesowej fosy przyznałbym spółce punkt, bo jak mało kto na rynku rolnym ma tak rozległą pozycję biznesową. Idąc dalej, od razu możemy przyznać firmie punkt za stabilną i rosnącą dywidendę. W końcu mówimy o dywidendowym arystokracie. Obecnie yield wynosi około 3,2% i jest to jedna z najwyższych wartości, jaką mogliśmy odnotować w ostatnich 2 latach. Na najwyższy poziom dywidendy moglibyśmy się załapać w trakcie paniki covidowej, kiedy to przez spadki notowań akcji ADM yield wzrósł do 4,8%. Muszę pochwalić jeszcze spółkę za niski wskaźnik payout ratio. Spółka jedynie 26% zgromadzonych zysków przeznaczyła na dywidendę. Ten wskaźnik oscyluje w ostatnich latach w okolicach 20 i 30%. Z drugiej strony mamy stosunkowo niski, średnioroczny wzrost dywidendy o zaledwie 6%. Nie jest to powalająca wartość, ale uznajmy, że pozwala to chociaż zniwelować skutki inflacji. Zostaje nam zatem ostatni parametr do oceny, jakim jest łatwość zrozumienia biznesu firmy. Chodzi w tym o to, czy jesteśmy w stanie zidentyfikować kondycję spółki jako zewnętrzny obserwator bez dostępu do informacji poufnych. Spójrzmy na taką firmę Inditex, czyli właściciela marki Zara. Tam mamy do sprawdzenia kilka prostych rzeczy. Czy ich ubrania w galeriach się sprzedają? Czy ceny ubrań stoją w miejscu czy rosną? Czy ceny frachtu nie są wysokie? Oraz czy w Bangladeszu nadal szyje się za skrajnie niskie płace?
Mamy kilka elementów, które możemy sami sprawdzić w sklepie i w internecie. Przeanalizowałem działalność ADM i zyskowność spółki nie jest tak prosta do ustalenia dla osoby z zewnątrz. W grę wchodzi wiele czynników, a na część z nich firma nawet nie ma żadnego wpływu. Spójrzcie teraz na ekran, bo wymieniłem kilka z najważniejszych elementów wpływu. Taka mieszanka czynników nie pozwala nam na bieżącą kontrolę sytuacji. Jeśli ktoś podchodzi do inwestowania w miarę aktywnie i moment wyjścia jest istotny w jego strategii, ADM może nie być dobrym wyborem. Z drugiej strony, jeśli wasza strategia inwestycyjna mówi o inwestowaniu w spółki wypłacające stabilną dywidendę i to jest wasze jedyne kryterium, nie macie potrzeby zaglądać w insight spółki, Archer Daniels Midland może się okazać dobrym wyborem na lata. Ja z kolei spółce przypiszę za ten obszar 0 punktu. Jak wspomniałem na początku, akcje ADM gwałtownie spadły o 24% w jednym dniu. Główną przyczyną tego spadku była decyzja o zawieszeniu dyrektora finansowego i przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie praktyk księgowych w segmencie Nutrition. Dochodzenie to zostało wywołane dobrowolnym wnioskiem o dokumenty złożonym przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w związku z pewnymi transakcjami międzysegmentowymi. W odpowiedzi na to ADM obniżyło swoją prognozę zysków za 2023 rok i ogłosiło, że wyniki za czwarty kwartał zostaną opóźnione z powodu trwającego dochodzenia. Firma poinformowała o współpracy z SEC, jednak problem dotyczący segmentu Nutrition wprowadza dodatkową niepewność. Segment ten, który ma wysokie marże, boryka się z osłabionym popytem na alternatywne źródła mięsa oraz innymi produktami i miał problemy z jedną z dużych fabryk przetwarzania soi. Ponadto ADM obniżyło swoją skorygowaną prognozę zysków na akcje na rok finansowy kończący się w grudniu 2023 do $6,9 z wcześniej prognozowanych ponad $7 na akcję. Wskazuje to na możliwe istotne nieprawidłowości księgowe i ich wpływ na przychody i marże segmentu Nutrition. Dalszy rozwój sytuacji będzie zależał od wyników dochodzenia i zdolności ADM do odzyskania zaufania inwestorów. W krótkim okresie inwestorzy instytucjonalni mogą poszukiwać alternatywnych inwestycji, dopóki nie będą mieli większej pewności co do rozmiaru i wpływu nieprawidłowości księgowych. Pamiętajmy, że jak ktoś zarządza funduszem emerytalnym, to ma mało przestrzeni na trzymanie ryzykownych, niepewnych i zagrożonych prawnie podmiotów w swoim portfelu. Podsumowując tę analizę, spółka otrzymała 3 punkty na 5 możliwych do osiągnięcia. Sam rozważyłbym tę spółkę jako inwestycję do swojego portfela, gdyby nie niska marża oraz nieregularne wolne przepływy pieniężne. To, że spółka jest z sektora cyklicznego, możemy uznać za szansę i zagrożenie. Niemniej, firma pomimo tego potrafiła podnosić dywidendę bez przerwy przez pół wieku, co świadczy o wysokiej jakości tego biznesu i posiadanych przewagach rynkowych względem konkurentów. Na dzisiaj to wszystko. Dajcie znać, co sądzicie o tej formie przeprowadzania analiz i podzielcie się swoim zdaniem na temat Archer Daniels Midland. Dzięki, cześć!